Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was do obejrzenia filmu z projektu, który chodził za mną już od jakiegoś czasu. Także zapraszam na film. Następne zakupy. Przyjechały płyty na pięterko w stolarni do składowania drewna. Także jedną z pierwszych rzeczy, które chcę zrobić w warsztacie, to właśnie zdemontować te materiały, które są tutaj na tych belkach poukładane teraz. Poinstalować te płyty właśnie podobnie jak ma to miejsce tutaj. Myślę, że da mi to możliwość ułożenia większej ilości materiału, jak to widać tutaj właśnie. Minęły 2 godziny, no i można powiedzieć, że najgorsza część, odgruzowywanie, jest za mną. W każdym bądź razie dzięki temu też znalazłem pewien włącznik do lampki. Podejrzewam, że on jest do tej lampki tam na górze, ale on na ten czas nie działa, także prawdopodobnie żarówka jest przepalona, ale nie ma się co dziwić, ta żarówka jest tam zdrowo, myślę, ponad 10 lat. No także wyliczyłem sobie, że na tą powierzchnię to będzie jakieś 10 metrów kwadratowych płyty, no ale jeżeli się pomyliłem, to zawsze sobie mogę dojechać do sklepu i dokupić. W każdym bądź razie, no tutaj bez sekatora się nie obejdzie, żeby pozbyć się tych właśnie badyli, które tam urosły w międzyczasie przez te lata. To jest prawdopodobnie jeżyna, ostre to, nieprzyjemne, także do roboty. Tu też zacznę, myślę, od lewej strony, z tego względu, że tu jest jakieś okablowanie, także potem ewentualnie jakieś docinki, jakiś element zrobię taki, żeby go można było zdejmować w razie jakiejś modyfikacji elektryczności. Też by się przydało wymienić kontakty, bo niektóre, które tutaj są, pozostawiają wiele do życzenia. Tu jak widzicie, ściana nie trzyma kąta z resztą konstrukcji, także będę docinał płyty. Prawdopodobnie mógłbym to zignorować, ale jednak nie. Także położyłem sobie drugą płytę, żeby mieć dojście, z tego względu, że po prostu z drabiny bym nie sięgnął. Ale przy takich pracach trzeba uważać też, żeby nie stawać po prostu na krawędzi, która wystaje poza rand belki, no bo wtedy, wiecie, katapulta. To znaczy wy będziecie balastem padającym z wysokości. Także ostrożnie przy takich pracach. Natomiast inny problem, który zauważyłem, kilka centymetrów różnicy na belkach pomiędzy 3 belkami. O nic, najpierw przytnę pierwszą płytę, a potem będę myślał nad tym problemem. Co do braku poziomu tych desek, to sobie sprawdziłem profilem do płyt gipsowo-kartonowych 4-metrowym i generalnie 1., 4. i 5. jest dobrze, natomiast 2. i 3. są opuszczone o około centymetr. Także mógłbym to zrobić na 2 sposoby. Albo dociąć listwę 1-centymetrową i przykręcić ją do deski, albo też te deski nie są zamocowane, także mógłbym wcisnąć listwę 1-centymetrową właśnie tutaj pod deskę. Taki klinek, nazwijmy to. No i chyba właśnie z tego rozwiązania skorzystam. Troszkę podważyłem breszką, resztę wbiłem młotkiem i już chyba jest ok. Jeszcze tylko z drugiej strony sprawdzę, jak tam się trzymają poziomy. O tu natomiast podobnie. Czyli analogicznie jak po lewej stronie też podłożę 2 kawałki drewna. No i to mi wyrówna sytuację. Jako że pod ścianą jest symetrycznie, z prawej strony jest 99, natomiast z lewej 97,5, czyli na 60 cm jest 1,5 cm różnicy. Dlatego też warto sobie zaznaczyć na jakiejś kartce papieru płycie i wymiar i przenieść go na płytę, żeby potem się nie pomylić, zwłaszcza jeżeli mamy odliczone płyty i nie mamy ich nadmiaru. O, tu jeszcze powalczę z tymi badylami, które przez te lata powrastały tutaj w strukturę dachu, także to będzie poprzecinane, no i się tego pozbędę. O, tu natomiast, jak widzicie, mamy do przycięcia płytkę. Tu jest zawsze kąt prosty, także też sobie zaznaczyłem wymiary. Tutaj koło kąta prostego jest 99,5 i tu natomiast 101.
Tu natomiast będzie mi dochodzić falc, czyli sobie zaznaczyłem. No i idziemy zaznaczyć i przyciąć. No i tu już jesteśmy przy płycie. Także tu jak widzimy mamy falc. No i teraz przykładam do tych punktów poziomnicę i zaznaczam. No tu natomiast jest miejsce na naszą płytę. Jeżeli wszystko zrobiłem dobrze, to powinno wyjść bez problemu. I też taka porada, nigdy nie bijemy młotkiem po falcu, natomiast używamy kawałka drewna. Powoduje to wtedy, że nie uszkodzimy krawędzi i ładnie nam wtedy wejdzie płyta w płytę. A tu natomiast następną płytę po dobiciu i przymierzeniu zaznaczam sobie ołówkiem do przycięcia. I tak powoli rząd za rządkiem przestrzeni przybywa. Także na następną płytę już będę musiał montować z góry, ponieważ nie będzie tu miejsca dla mnie. No a tu jeszcze standardowo przychwycę śrubami. Ja daję 3 śruby, jedną na środku, 2 na krawędziach. Także płyta ma 60 szerokości, to tak daje statystycznie śrubę co 25 cm. Akurat przy tych śrubach łebki ładnie się zagłębiają w płycie, jednakże jeżeli by się zdarzyło, że na przykład łeb nam trochę wystaje, to w tym momencie wykręcamy śrubę i na pełnej szybkości staramy się wkręcić. Oczywiście mogą się zdarzyć twarde płyty lub śruby, które nie będą się tak ładnie wkręcać. No to wtedy zawsze jest opcja, żeby sobie po prostu nawiercić. Tu jeszcze kilka słów powiem o tych odpadach, które mi zostały właśnie, a które postanowiłem wykorzystać. Przez to, że płyty były docinane raz z prawej, raz z lewej, to wykorzystam właśnie to falcowanie na jednym z legarów. Tu będzie docięte do ściany, tu będzie falcowanie właśnie na belce z jednej i z drugiej strony. Tu będą płyty docięte na środku belki i tam znowu będą 2 płyty z falcowaniem. Tak jak mówię, tu jest około 50 cm, także po tym się nie będzie chodzić no i to będzie ekonomiczne rozwiązanie. Oszczędzają bogaci, nam się opłaci. A teraz jest poza tym modne eko i w ogóle, także wykorzystam prawie wszystkie materiały. Jako że jest ciasno, już nie dobiję, żeby podważyć, używam w tym momencie breszki, żeby docisnąć tutaj właśnie do krawędzi falca. Także druga płyta docięta. Także tutaj analogicznie ostatnią płytę kładę sobie po prostu luzem, także mniej więcej na środku wychodzi falc. No i w tym momencie mam dzięki temu wymiar, który potem mogę przenieść na tą płytę tutaj. Także finalnie płyty na mini styczku zostały położone. No ja pozyskałem jakieś 10 m², gdzie mogę coś wcisnąć. Czy to materiał, czy jakieś nieużywane urządzenia. Jeżeli uważacie, że informacje zawarte w tym filmie są dla Was przydatne, zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić filmów w przyszłości. A ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa.